Chorwacja od 1 stycznia 2023 roku należy do strefy Schengen. Oznacza to, że przekraczanie granicy z tym krajem aktualnie odbywa się bez obowiązkowej kontroli dokumentów. Witam Was na moim kanale podróżniczo-kulinarnym Voyager. W dzisiejszym filmie pokażę i opowiem, jak dostać się do tego kraju samochodem i jednocześnie rozpoczniemy też serię tegoroczną z wyprawy nad Adriatyk. Zaczynamy! Będziemy na wysokości Katowic, kierujemy się do Mariboru, dzisiaj będzie tam pierwszy przystanek. Jest to północna Słowenia, kraina historyczna Styria. I chyba może być zaskoczenie dla niektórych z Was, dla mnie było zaskoczenie dosyć niedawno. Jak dowiedziałem się, że Styria to nie tylko Austria, ale też północna Słowenia. Także dzisiaj w okolicy Mariboru robimy nocek, natomiast jutro kierujemy się na Rivierę Opatyńską już w Chorwacji. Do poruszania się po drogach ekspresowych za granicą w wielu krajach wymagane są winiety. W tym przypadku będziemy potrzebowali winiety do Czech, Austrii i Słowenii. Wszystkie z nich możemy zakupić online, a do Czech i do Słowenii nawet musimy, ponieważ w tych krajach już zrezygnowano z klasycznych naklejek na szybę. W samej Chorwacji poruszanie się po autostradach wymaga jedynie uregulowania opłaty za przejazd przy bramkach. Winietę online najlepiej jest kupić bezpośrednio u sprzedawcy danego kraju. W opisie filmu oczywiście podaję linki dla ułatwienia. Wygląda to tak, że podajemy swoje dane swojego samochodu i płacimy. Jeśli chodzi o Austrię, to będziemy musieli odwiedzić stronę Asfinag, ale tutaj jest pewien wyjątek. Zakup takiej winiety musimy zaplanować wcześniej, ponieważ winieta będzie ważna najwcześniej 18 dni od daty jej zakupu. Dla Czech i Słowenii nie ma takiego ograniczenia i możemy je kupić z dnia na dzień. I teraz tak, 10-dniowa kosztuje 10 euro, a dwumiesięczna prawie 30. Jeżeli chcemy kupić klasyczną naklejkę na szybę, to oczywiście nie ma sprawy, możemy to zrobić na trasie przed wjazdem na autostradę. Na tej stronie mamy oznaczone lokalizacje punktów sprzedaży. Możemy też je kupić na stacjach benzynowych w sąsiednich krajach, bliżej granicy. Kolejna strona to czeska Edalnice, gdzie winieta kosztuje odpowiednio 440 koron na miesiąc lub 310 koron za 10 dni, czyli to wychodzi około 90 zł za tę miesięczną i około 6 dyszek za 10-dniową. Ostatnia strona to słoweńska Dars. Tutaj winiety kosztują 15 euro za tydzień lub na miesiąc 30 euro. I tak jak mówiłem, na każdej stronie proces wygląda tak samo. Podajemy wszystkie potrzebne dane. Najważniejsze oczywiście numer rejestracyjny. Uiszczamy opłatę i to wszystko. Bez dodatkowych prowizji, pośredników itd. Jadąc na południe, przynajmniej od strony Katowic, kierując się do Austrii, to gdy przemkniemy przez Czechy, tuż przed granicą z Austrią, jest właśnie to miejsce. To miejsce jest wyjątkowe, ponieważ to jest przepiękne miasteczko o nazwie Mikulow z ikonicznym, wspaniałym zamkiem ulokowanym na wzgórzu. Odcinek z Mikulowa jest już u mnie na kanale, także zachęcam do obejrzenia. W zależności od tego, skąd wyruszamy i jak daleko w głąb Chorwacji zamierzamy dotrzeć, warto rozważyć opcję noclegu na trasie. W zeszłym roku nocowaliśmy we wspomnianym Mikulowie, ale tym razem postanowiliśmy zatrzymać się w północno-wschodniej Słowenii. Jest to region, który słynie z cudownych białych win, a jako ciekawostkę można dodać, że nieopodal rośnie winorośl, która jest wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, ponieważ liczy sobie ona ponad 400 lat. My jesteśmy w agroturystyce i właśnie kosztujemy różnych szczepów wina i mamy 3-daniową kolację. Tutaj jest sałatka, widzę, z cukinią, rukolą i nie wiem, może rzepa. Tutaj uwielbiają rzepę, mam nadzieję, że to jest rzepa. W ogóle w Słowenii króluje kisla repa, czyli kiszona rzepa, a tego to w ogóle jestem absolutnym fanem. Także jak tylko będziecie w Słowenii, to szukajcie dań z kiszoną rzepą. Cudowne. Witam Was w kolejnym dniu. Ruszamy dzisiaj z Mariboru w kierunku Opatii, ale zrobiliśmy sobie postój, wcześniej zatrzymując się w piekarni. I jak jesteśmy w Słowenii, to oczywiście kupujemy burka. Burek to jest takie ciasto, to jest forma ciasta filo, w środku z różnym nadzieniem. Może być z serem, może być z mięsem. My mamy klasyczny, standardowy z serem. Mimo że dzisiaj niedziela, to piekarnia była otwarta i właśnie taki świeży kąsek nam się udało zdobyć. Przed nami jakieś 3 godziny drogi do Opatii.
Zachęcam do kontynuowania podróży w kolejnym epizodzie, a w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.